po prostu tak zimno. Te zapachy, które tutaj się unoszą, co najmniej jakbym otworzył kosz z bio. Siemanko wszystkim, witam was na Tajwanie. Kolejna moja destynacja. Powiem wam, że nie spodziewałem się, tutaj jest po prostu tak zimno względem tych krajów, w których byłem. Teraz te dni, które są, to są cieplejsze, ale pierwsze 4 dni, które byłem, to były koszmarnie zimne. Tam chyba było z 14-13 stopni za dnia i nocy, więc bardzo zimno, jeszcze wiatry były. No i słuchajcie, jestem tutaj jakoś z 2 tygodnie. Mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć jakieś fajne rzeczy. Jestem głównie w Tajpeju, nie wybieram się nigdzie dalej. Z pewnością chciałbym wejść na Taipei 101. Zobaczymy, czy uda się po prostu tak z buta wbić i wejść. Mam nadzieję, że tak. Chciałem was zaprowadzić trochę o tym mieście, bo też trochę już chodziłem sobie i powiem wam, że naprawdę mega. Jeżeli chodzi o modernizację całego kraju, to jest naprawdę super. Tutaj możecie zobaczyć stację ładowania i panią, która jedzie właśnie na rowerku. Generalnie to te rowerki są turbo tanie i naprawdę one są wszędzie, prawie że na każdym rogu. I co najlepsze, można z nich korzystać z karty EasyCard. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest karta EasyCard, jest to karta, która pozwala wam, możecie sobie ją kupić w każdym dowolnym sklepie 7-Eleven albo Family Mart, czyli takie właśnie drugie 7-Eleven, tylko bardziej tutejsze. Możecie sobie ją kupić, nie musicie podawać żadnych danych, po prostu sobie ją też doładowujecie od razu i macie jakby swoją kartę. Dla nas to jest śmieszne, bo to tak wygląda trochę jak dla dziewczyn, no ale tu jest taka kultura japońska trochę, czyli wszystko jest w Hello Kitty i jakichś pieskach słodkich i tak dalej. No moim zdaniem to fajne, lepsze niż jakaś czarna, zwykła karta. No ale co, generalnie możecie sobie tą kartę korzystać, możecie sobie ją też podpiąć pod waszego bajka i możecie sobie z niej korzystać. Możecie sobie też podpiąć swoją debetową, kredytową, jest dużo takich rzeczy, możliwości. A karta, którą ja wybrałem, to taka, w sumie taka najmniej, jakby to powiedzieć, słodka. No ale jakieś tam ptaszki są i tak dalej, to była taka najbardziej depresyjna z wyboru tych wszystkich innych. Jeżeli chodzi o modernizację wszystkich rzeczy, płacenie kart i tak dalej, można było się tego spodziewać, jeżeli ktokolwiek ma jakąś chociaż najmniejszą wiedzę o Tajwanie, co tutaj się znajduje, a jest tutaj jedna z największych, w zasadzie jedyna na świecie, największa fabryka chipów i procesorów do wszystkich urządzeń, które nawet wy macie, z którego oglądacie, z którego ja nagrywam i tak dalej, z którego wszyscy tak naprawdę na świecie korzystają. Nic dziwnego, że Tajwan jest w tym dobry, przez co no, równa się to, że po prostu wszystko jest jak najbardziej zmodernizowane. Możecie powiedzieć, że przesadzam, jest 22, no ale dla mnie jak przyjechałem z 32, no to 10 stopni różnicy, no to robi trochę, nie? Naprawdę tyle takich małych sklepów typu 7-Eleven na kilometr kwadratowy to jeszcze nie widziałem. Naprawdę jest tego multum tutaj. Wszystko jest tak naprawdę otwarte 24 godziny. Więc tak naprawdę nie zginiecie. Nawet jeżeli jesteście głodni, w 7-Eleven można zjeść normalnie ciepłe jedzenie, które można sobie normalnie nałożyć. A to właśnie co mówiłem. Family Mart, tu macie jeden róg i drugi róg 7-Eleven. Jeżeli chodzi o język, no to urzędowym językiem jest wiadomo chiński. Jakby nie patrzeć, Chiny uważają Tajwan jako ich prowincję. Tajwan natomiast uważa, że jest to osobne państwo. Jest z tego co wiem około 15-10 państw, które uznają Tajwan jako kraj osobny, jako niezależny kraj. Dlatego jak widzicie, no jest też trochę konflikt między Chinami i Tajwanem. No ale jeżeli chodzi o języki i jeżeli chodzi o język angielski, no to na pewno jest lepiej niż w Wietnamie, to mogę powiedzieć, ale nie jest to aż tak, żeby się dogadać cały czas po angielsku. Ludzie coś tam potrafią hello, thank you, ale
taki, żeby pogadać dalej, no to trzeba trafić na odpowiednią osobę. Wiadomo, jak w każdym kraju znajdzie się ktoś, kto umie angielski, no ale ogólnie rzecz biorąc, tego angielskiego tutaj jest bardzo mało. Słuchajcie, kupiłem sobie doładowanie energetyczne i to jest fajne, taka ciekawostka. Jak widzicie, tutaj mamy paragon, no i te paragony generalnie niby tak, niby nie, a można wygrać normalnie pieniądze. Nie są jakieś duże kwoty, to jest pewnie z 20 tak do 100 zł, tak realnie, że można wygrać. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać. Generalnie trochę wiatr jest, ale zobaczcie, macie aplikację, skanujecie kod, o, i od razu macie wbite. Ja już mam tutaj trochę powbijanych tych paragonów. I 25 stycznia zobaczymy, czy coś wygrałem, czy nie. Choć nawet jakbym wygrał, to i tak nie odbiorę tej nagrody specjalnie, chyba że mi to przeleją. Zobaczymy. Co do paragonów, to tak naprawdę wszystko to jest trik rządowy, po to tylko, żeby sklepy wydawały paragony, a ludzie po prostu brali, żeby nie było jakiegoś miszmaszu podatkowego i tak dalej, żeby wszystko było uporządkowane. Uważam, że w sumie inicjatywa spoko, bez żadnego zmuszania, nawet jakaś zachęta finansowa. No jak wiadomo, dla ludzi zachęta finansowa to najlepsza zachęta. Ja, słuchajcie, biorę rowera i widzimy się już przy Tajpeju 101. Dobra, dojechałem, słuchajcie. Ło, jakie tutaj są kolory w ogóle. Dzisiaj fajnie, słoneczko świeci. Sobota, weekendzik. Tu jakiś się buduje. No i zaraz będziemy tam na górze. Dobra, jestem, dotarłem. Mega fajny plac, dużo się dzieje, dużo osób. Ja nie wiem, co to jest. Czy to jakieś medytacje są? Czy co? Nie, dziwne, ale dobra. Zobaczcie, mega fajnie, bo można sobie samemu kupić bilet. Jest klasa samoobsługowa, nie trzeba stać w kolejce. I kupuję taki bilet $600. Nie wiem ile to, około 65 zł, 80, coś takiego. No i super, mamy tak naprawdę jeszcze 10 minut do tego, aż pójdzie nasza kolejka. Wow, to jest, słuchajcie, widok na całą tą metropolię. Nie wiem, czy to będzie oddawało, ale kurczę, no tak wybrałem, akurat mgła jest lekka, chociaż fajne słoneczko, ale generalnie mega fajny widok, naprawdę wysoko. Jak się jechało windą, to cały czas uszy zatykały, mega szybko, no nie wiem, dojechaliśmy chyba 70 pięter, prawie 90 pięter w, nie wiem, niecałe 10 sekund, 15 sekund, może coś takiego. Ciekawe jakby było na zewnątrz. Nie wiem, czy jest warto płacić 400 zł, żeby być na zewnątrz. Może i warto. Cała miniaturka Taipei 101. Budynki wokół, które w ogóle są. Nie wiem, czy to jest jakaś świątynia, czy co? No ale tutaj macie całego Tajpeja. No, jesteśmy na 88 piętrze. Na 101 to wiadomo, to jest właśnie to, co mówiłem. Skyline, czyli najdroższe, największe, najwyżej, gdzie można w ogóle wejść. No, my jesteśmy na 88. O, tu jest zdecydowanie w ogóle ładniej. Nie wiem, co z tej strony jest, ale jakieś góry, jakieś parki. Tu już trochę mniej metropolii nad nami, pod nami znaczy. Oczywiście jak w takich miejscach nie mogło zabraknąć sklep z pamiątkami. Ciekawe w jakich cenach. Jest taki kubek, dajcie około 130-140 zł. No to nie wiem, czy tak w sumie opłacalnie. A tak naprawdę większość turystów pewnie nie wie, skąd te tradycyjne wzory są i tak dalej. No ale jak ktoś jest napalonym turystą, no to można kupować. I to jeszcze fajna ciekawostka, bo tu jest
Chyba to przemyślane było. Zobaczcie, tu jest naturalne i tutaj jest głównie, jeżeli chodzi o widok, to większość właśnie są góry, mniej tej metropolii i chyba to mieli na myśli autorzy. Chyba największą atrakcją, do której ludzie przychodzą tutaj, to jest ta stalowa kula, która w ogóle waży 660 ton dokładnie. Jest to kula, która zapobiega drganiom całego budynku. Jak wiecie bądź nie, ale w Tajwanie są bardzo często trzęsienia ziemi, przez co ten budynek jest z tej racji, że jest największym budynkiem, to musi mieć taką amortyzację. Gdyby nie miał, no to już dawno by został zawalony. Jak widzicie, kula ma około 5-6 metrów szerokości. Nie jest jakoś wybitnie dużo, nie jest jakoś wybitnie mała, ale te liny, jak sobie porównacie z moją ręką, to są już duże. Tutaj na filmiku możecie zauważyć, jak to wygląda podczas trzęsienia ziemi. Kula się rusza, w ogóle trochę do góry podchodzi. I tu jest cały filmik w ogóle instruktażowy, jakby ktoś się technicznie bardziej interesował, jak wygląda całkowicie ta kula, jeżeli chodzi o parametry, jak ona działa i całą w ogóle fizykę. A nie, jednak myślałem generalnie, że ta kula się jakoś podnosi, a tu się okazuje, że to jest jeszcze piętro niżej. Wszedłem właśnie dopiero teraz. Czyli można tą kulę tak zobaczyć jeszcze bliżej. W sumie mogłem się domyśleć, przecież tutaj było. Tu byli też ludzie, jak byłem tam na górze. Słuchajcie, takie rzeczy tylko w Tajwanie, na Tajpeju. Dym, dym, dym. Flaga Polski. Jak widzicie, nawet Polska w Tajwanie jest. Nie wiem, z czego to wynika, że tutaj akurat są flagi tych akurat krajów, Europy, Ameryki i tak dalej. Bodajże pewnie gdzieś tutaj jest jakaś ambasada. Ale to samo widziałem z cukierkami. Znalazłem cukierki polskie, włoskie i chyba jeszcze czeskie. Tu możecie zobaczyć na przebitkach. I co ciekawe, tylko w polskich był alkohol. W innych w ogóle nie było alkoholu. Ja się wybieram na jedzonko. Widzimy się już pod wieczór. Zobaczymy, jak wygląda Tajpej w nocy. Szybki lunch. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Gościu powiedział, że doda mi do środka ryż. No i dodał. Jak chciałem, bo chciałem coś z ryżem. Myślałem, że to będzie mięso. Ale to są chyba jakieś nudle. Wziąłem jakąś herbatę śliwkową, ale powiem wam, że smakuje jak jakieś szczyny z cukrem. Nie wiem, wypiję to, bo trochę mi się pić chce. Ale tak nie specjalnie z przyjemnością. A siedzę sobie na jakimś street foodziku, który znalazłem. Pierwszy, lepszy. Jestem już tak głodny, że nie będę latał do restauracji czekał. Nie będę czekał. Czapeczka jest. Nie będę czekał 20 minut na jedzenie, a tutaj od razu 2 minuty i dostałem. Dobra, siemanko. Mamy już wieczór. Ja zmierzam zjeść sobie kolacyjkę. A w zasadzie zmierzam na street fooda. Zobaczymy. W sumie jestem tutaj pierwszy raz na tym street foodzie. Wcześniej byłem na innym trochę. Zobaczymy, co tutaj na tym street foodzie można dostać. A wiem, że na pewno można dostać to multum różnego rodzaju jedzenia, gdzie co chwilę jest jakieś inne. Kurczę, już na samą myśl jestem głodny. Godzina 9, ludzie wyszli. Głośno się robi na ulicy, wszyscy. Weekend, obiad, pora obiadowa. A tak to za dnia naprawdę mało osób było. Zabawne jest to, że można spotkać takie sklepy dosłownie całe. To jest naprawdę duże. Gdzie zobaczcie, można... Oczywiście wiadomo, że te maszyny wszystkie są ustawione tak, żeby jak najciężej można było cokolwiek tu zrobić, ale jest do wyboru, do koloru. Zobaczcie, maskotki, jakieś zabawki, w ogóle cokolwiek chcecie tutaj dostaniecie. Wracamy na street fooda, ale oczywiście jakieś zabawki od początku.
O, to jedzenie pewnie będzie tam trochę dalej. No i tak jak mówiłem, jedzenie jest tutaj. O, ale tłoczno, ja pierdzielę. Nie wiem, czy będzie w ogóle gdzieś można usiąść, zjeść. Ale zobaczcie, jest mega, mega tłoczno. Ledwie w ogóle można przejść. No cóż, zobaczymy. Zobaczcie, na surowo normalnie steczek, od razu świeżutki, będzie wam robiony. Wy tego nie czujecie, ale te zapachy, które tutaj się unoszą, no co najmniej jakbym otworzył kosz z bio, co najmniej. Kalamary, ośmiornice, ale powiem wam, kurde, no naprawdę nie da się w ogóle tu iść. Ludzie idą tutaj z tempem -0 na godzinę. Kurczę, nie wiem czemu aż takie wąskie uliczki sobie zrobili, bo jakby nie patrzeć, to ludzie sobie ustalili tutaj. Tak naprawdę tutaj za dnia jest całkowicie normalna ulica, a ludzie sobie po prostu postawili tak blisko budki. No wiadomo, że będzie tłoczno na street foodach jeszcze w weekend. Więc nie wiem czemu oni w ogóle nie popchali tych budek bardziej w tamtą stronę. Nie wiem, czy nie mogli, czy co. Za dużo osób tutaj, za tłoczno. Dobra, ale jak ja bym tak mógł zapomnieć o wybraniu magnesu? Przecież magnes mega ważny. Który by tutaj wybrać? Ten mi się podoba, ale tak niespecjalnie pokazuje. Tu jest fajny napis duży Tajwan. Ciężki wybór, ciężki wybór. Dobra, po dużych namysłach wybrałem ten różowy, bardzo męski kolor. Ale wszystko jest Tajwan, są wszystkie główne atrakcje w miastach, które są i tak dalej. To najbardziej lubię w magnesach, więc zajebiście. Im więcej w ogóle człowiek ma do wyboru, tym mniej wybiera. To jest naprawdę niesamowicie dużo rzeczy do wyboru i się zjadłoby wszystko, ale też z drugiej strony za dużo tego jest. Nie no, zobaczcie, są takie kolejki prawie każdego stanowiska, na którym sprzedaje jakieś pożywne, normalne jedzenie, są takie kolejki i w ogóle jeżeli chodzi o Tajwańczyków, to są mistrzowie, jeżeli chodzi o kolejki. Stoją w nich perfekcyjnie, mega pilnują. Już parę razy dostałem opieprz za to, że nie stałem w kolejce i to jeszcze równo. Znaczy opieprz, no po prostu ktoś mi zwrócił uwagę. Zobaczcie, ludzie stoją tutaj w kolejce. Nie stoją jakoś turbo równo, ale to zależy od sytuacji gdzie. W każdym razie no bardzo przestrzegają tego wszystkiego. Kurczę, teraz to się zastanawiam bardziej gdzie coś zjem, żebym zjadł, a nie stał w kolejce więcej. Słuchajcie, generalnie na moje nieszczęście jest tyle osób, że nie ma nigdzie gdzie usiąść. W kolejkach ludzie stoją po 20 minut, po prostu są takie długie. Więc wziąłem sobie na wynos, wziąłem sobie jakieś w sezamie, jakiegoś kurczaka plus jakąś lemoniadkę. No i zmykam i ten vlog w zasadzie podzielę sobie go na dwie części. Zobaczymy, co jeszcze uda mi się nagrać. Ale w dniu dzisiejszym mam nadzieję, że się wam podobało, więc jeżeli wam się podobało, łapka w górę standardowo, subskrypcja i wyczekujcie do następnego. Na razie.